Dzień dobry. Siedzi głęboko w zbiorniku i tłoczy paliwo do wtryskiwaczy. Sprawna, powinna nabić przynajmniej 3 bary, powinna wytrzymać przynajmniej 200 000 kilometrów, a ta wytrzymała 190. Pompa paliwa. Kto się nie zastanawiał, co tam jest w środku? Wystarczy wziąć ją do ręki, aby zacząć się nad tym zastanawiać. Przecież jest nierozbieralna. Producent może napchać tam różnych rzeczy, lepszej lub mniej lepszej jakości. Wszyscy producenci chwalą się, że ich produkt jest najlepszy. Tylko dlaczego jedna kosztuje 100, a druga 8? To pompa oryginalnie montowana VDO. Zatrzymała się nagle i jak to wtedy najczęściej bywa, do domu było jeszcze kilka tysięcy kilometrów i co wtedy zrobić? Ja wyjąłem z magicznego pudełeczka tą zapasową. Kupiłem ją kiedyś i spakowałem. Jeździła ze mną długie lata i nie miałem zamiaru jej używać. Taka pompa na dojechanie do domu. Dojechałem i wymontowałem, bo nie mam do niej zaufania. Może niesłusznie, może pompa za 100 jest ok. Jest sprzedawana również jako pompa paliwa do Audi. Jak już chyba powszechnie wiadomo, z forów internetowych całego świata, pompy od Audi pasują również do GS-a. I pasują. Ta przywiozła mnie z Baden-Baden do Polski od Audi. Ta jest firmy SKV. Ma tutaj wygrawerowane SKV Germany. Na stronach producenta możemy znaleźć napis SNSKV. Tyle że przez jedno S. Można by pomylić z jakąś fabryką w niemieckim Essen przez 2S w Nadrenii Północnej. Tylko czy koło Düsseldorfu w ogóle słyszeli o tej pompie? Porównamy ją do tej starej, oryginalnej. Sprawdzimy, co siedzi w środku, a przede wszystkim z czego jest zrobione. Powiem, co zamontowałem w zamian i co o tym myślę. Słyszycie? Jak była nowa, tak nie stukała, a przejechała jakieś 4000 km. Nawet stara jest cichsza. I jakby cięższa. Co ciekawe, po wymontowaniu i postukaniu znów ruszyła. Jakby się coś na krótko zawiesiło. Jak to jest zrobione? Już za chwilę. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Pompa paliwa produkowana przez SKV Germany o symbolu 020 SKV 275 może być z powodzeniem zamontowana np. w BMW 1150 GS. Jej wydatek to 120 litrów na godzinę i jak podaje producent, nabija 4 bary ciśnienia. Pasuje idealnie w miejsce oryginalnej pompy, kosztuje ułamek ceny, ale czy jest identyczna? Na początek przyjrzymy się obudowie. Później zajrzymy do środka i wskażemy różnice. Średnica obudowy naszego zamiennika to 43 mm. Pompa oryginalnie zamontowana ma ten sam wymiar. Jak widać, obydwie pompy mają również tą samą długość. Obudowy obydwu są aluminiowe.
Pompy przyciągają się, więc jak nie trudno się domyśleć, wewnątrz nich znajduje się magnes. Stojany obydwu silników mają właściwości magnetyczne. Ale co znajduje się wewnątrz? Czy różni je konstrukcja? Przy zakupie podczas wymiany nie sposób to przewidzieć. Zobaczymy, czy różnią się ciężarem. Na istotne różnice w budowie może wskazać waga. Na początek tani zamiennik SKV 421 gram. VDO waży 461, to 40 więcej. Dość istotna różnica przy tej masie. Może wskazywać na użycie innych materiałów albo na inną konstrukcję. Przyjrzymy się im dokładniej. SKV, pomimo że lżejsza, ma wyższy kołnierz części ssącej i zamontowany filtr. Pompy z zewnątrz są do siebie naprawdę bardzo podobne. Podłączenie kabli zasilających przy pomocy nakrętek na gwintowanych szpilkach. Na jednej i drugiej pompie biegun ujemny ma większą średnicę od dodatniego. Eliminuje się w ten sposób możliwość błędnego podłączenia silnika pompy do zasilania i odwrotne obroty. Zawór nadmiarowy ciśnienia zabezpiecza pompę przed zbyt wysokim ciśnieniem. To rodzaj zaworu bezpieczeństwa. W obydwu pompach zawory wydają się być identycznej budowy. Sprawdzimy średnice krótców tłocznych. Powinny być zbliżone średnice, aby łatwo nasunąć tu wężyk gumowy układu zasilania motocykla w paliwo. Są niemal identyczne. Ta drobna różnica nie ma żadnego znaczenia. Pompa SKV ma tutaj czarny pierścień, który wydaje się być jakimś zabezpieczeniem, może uszczelnieniem. VDO tego nie ma na swojej obudowie. Kolejna różnica. Obudowa SKV jest gładka. VDO posiada wytłoczony w obudowie pierścień. Tutaj mamy mały otwór w czole pompy. VDO tego nie ma. Znaleźliśmy kilka drobnych różnic na zewnątrz obydwu pomp. Obudowy nieznacznie się różnią, jednak te różnice w żaden sposób nie wpływają na łatwość i sposób montażu do motocykla. Zajrzymy teraz do środka. Kluczowe różnice tam właśnie są ukryte. Na początek nasz tańszy zamiennik. Pompa SN SKV Germany. Czarny pierścień okazuje się być jedynie ozdobą. Innego zadania dla niego nie znaleźliśmy. Obydwie obudowy są tak samo zaprasowane. Będziemy się starać dostać do wnętrza możliwie bezinwazyjnie. Spiłujemy tą krawędź, tak aby nie uszkodzić niczego wewnątrz. Urządzenia nierozbieralne, takie jak na przykład pompa paliwa, uniemożliwiają podczas zakupu ocenę różnic w konstrukcji i użytych materiałów, które mają istotny wpływ na niską lub wysoką cenę. My zajrzymy do środka i za chwilę pokażemy, co tak w istocie je różni. Tuż pod zaprasowaną krawędzią aluminium znajdujemy uszczelkę.
To są szczotki silnika elektrycznego i komutator wirnika. Wszystko w dobrym stanie, ale pompa ma bardzo niewielki przebieg, rzędu kilku tysięcy kilometrów. Na komutatorze żadnych śladów zużycia. Wewnątrz obudowy znajdujemy dwa magnesy rozparte drutem, tworzące w ten sposób stojan dla silnika. Tam wewnątrz znajduje się nasza pompa, część ssącotłocząca z łożyskowaniem wirnika. Tak wygląda stojan silnika pompy po wyjęciu. Czas dostać się do samej pompy. Tak wygląda kompletny zespół ssącotłoczący. Wewnątrz aluminiowej obudowy nie ma już nic innego. Porozmawiajmy chwilę o budowie SKV i zasadzie działania pompy paliwa. W plastikowej części, gdzie podłączamy gumowy wąż na tłoczeniu pompy, znajduje się szczotkotrzymacz i dwie szczotki. Tutaj podłączamy zasilanie elektryczne, które przekazywane jest na te dwie szczotki i dalej na komutator wirnika. To jest stojan silnika, a w tej niewielkiej obudowie pompa paliwa odpowiedzialna za wytworzenie ciśnienia. Tak wygląda pompa w całości. Tutaj podajemy prąd elektryczny i za pomocą szczotek przekazywany jest na wirnik silnika. Wirnik wewnątrz stojana obraca się i napędza pompę,
która stanowi tylko niewielką część w obudowie całego zespołu. Tędy zasysana jest benzyna, sprężana, przepływa przez cały silnik, a tutaj wypływa pod ciśnieniem. Ta strona wirnika ma nacięcie, tutaj napęd jest przekazywany na pompę. Tutaj mamy łożysko ślizgowe wirnika. Po drugiej stronie znajduje się podobne. Zajrzymy do pompy. Tędy zasysane jest paliwo. Płynie tędy dzięki obrotowi tego wirnika. Ta część jest odpowiedzialna za zasysanie i wstępne sprężanie. Dalej paliwo płynie tędy i wyrzucane jest dalej przez ten otwór. Następnie tędy płynie dalej na drugi stopień pompy. Przepływa tym wyżłobieniem w aluminiowej obudowie i sprężane jest pompą wirową podobną do jednostopniowej turbiny. Tędy pod ciśnieniem wpływa do obudowy silnika pompy, aby trafić następnie do króćca wylotowego. Ta część, powiedzmy, wstępnego sprężania wykonana jest w całości z plastiku. Nasza mini turbinka ma obudowę aluminiową, a wirnik wykonany jest z tworzywa. Tutaj znajduje się łożysko ślizgowe osi wirnika. Nie jest aluminiowe. Wtłoczono tutaj specjalny rodzaj materiału podobnego do tworzywa sztucznego. Po drugiej stronie, tutaj, gdzie znajdują się szczotki silnika i wylot paliwa z obudowy pompy, znajduje się drugie łożysko ślizgowe. Również z tworzywa. Nie jest metalowe, bo to ten sam materiał, z którego zrobiono szczotkotrzymacz, a szczotki nie są w żaden sposób izolowane. Wirnik pompy porusza się w łożyskach ślizgowych. Takie połączenie jest smarowane przez przepływ medium, w tym przypadku benzyny. Dlatego właśnie pompa paliwa nie lubi pracować na sucho. Jeśli w zbiorniku jest pusto, nasza pompa pozbawiona jest smarowania. Jak widzicie, konstrukcja tej pompy jest bardzo prosta. Teraz zajrzymy do drugiej, fabrycznie montowanej.
Podobnie jak w SKV, pomiędzy aluminiową obudową a plastikową częścią pompy jest uszczelka. To jest wirnik, a wewnątrz stojan silnika z magnesami i część właściwa. Najbardziej nas interesująca pompa. Zasada działania jest taka sama. Tędy zasysane jest paliwo i dalej tłoczone pod ciśnieniem przez wnętrze pompy, aż trafi na otwór, z którego je odbieramy. Mamy mały problem z wyjęciem wirnika. Tutaj znajdują się szczotki silnika elektrycznego, których prawie nie widać. Ze szczotek silnika pozostało tylko kilka milimetrów węglowego trzpienia, czyli ledwie kilka procent tego, co znajdowało się tu, kiedy pompa była nowa. Więc powodem zatrzymania się pompy były wypracowane szczotki. Ta pompa musiała się zatrzymać. Podobnie wypracowany jest komutator silnika. Świadczą o tym te krawędzie, nie powinno ich tutaj być. To one utrudniały nam wyjęcie wirnika ze szczotkotrzymacza. Zużyte szczotki i wytarty komutator zatrzymały tą pompę. Przyjrzymy się teraz, jak zbudowana jest część sprężająca paliwo. Część zasysająca jest bardzo podobna do bliźniaczego elementu w pompie SKV. Tworzywo, z którego jest wykonany, i sam odlew wydaje się lepszej jakości. Zobaczymy część sprężającą, bo wydaje się, że tutaj kryje się największa tajemnica. Wewnątrz znajdują się dwie metalowe zębatki, co może wskazywać na to, że to pompa zębata. Tak, to pompa zębata. Wirnik, obracając się, napędza mimośrodowo zamontowaną zębatkę, która spręża paliwo. Łożyskowanie wirnika. To łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego.
Nie wiemy z jakiego, ale wyglądają podobnie do tych w pompie SKV. Co ciekawe, łożyskowanie ślizgowe wirnika nie wykazuje nadmiernych luzów. Luz wydaje się być taki sam jak w nowej pompie SKV. Najwyraźniej użyto tutaj materiałów bardzo dobrej klasy. Na samym wirniku też nie widać niepokojących śladów. Pompa wydaje się być w doskonałym stanie. Zatrzymała się z powodu wypracowanych szczotek i komutatora, choć głównym powodem jest oczywiście minimalna długość szczotek. Nasze pompy wydają się na pozór identyczne. Ogólna zasada działania taka sama. Z zewnątrz różnice niemal niedostrzegalne. Tajemnica, jak zawsze w takich przypadkach, kryje się w środku. Część ssąca pomp niemal identyczna. Różni je dokładność obróbki i być może materiał, z jakiego zostały zrobione. Część sprężająca SKV to turbinka, pompa wirowa. W VDO mamy pompę zębatą, cięższą i metalową. Kruciec pompy oryginalnej nie ma tutaj żadnego filtra. W zamienniku zamontowano małą siateczkę. W tańszym zamienniku uzwojenia wirnika są pokryte tworzywem. Wirnik w oryginalnej pompie z drutem miedzianym bez dodatkowych osłon. Szczotkotrzymacze wydają się być identyczne, choć mogą być zrobione z innego materiału. To, co wizualnie i w zasadzie działania różni te pompy, to część sprężająca paliwo. Tutaj producent zadał sobie dużo więcej trudu. Zajrzymy, co tam w środku siedzi. To z konstrukcji tego elementu wynikała największa różnica w wadze pomiędzy obydwiema pompami. No więc w tej pompie za sprężanie odpowiada pompa wirowa. Mini turbinka, plastikowy wirnik w aluminiowej obudowie. Tutaj paliwo spręża pompa zębata, precyzyjnie wykonana z metalu dobrej jakości w obudowie z tworzywa sztucznego. Wirniki tej samej konstrukcji. W oryginalnej widzimy drut miedziany. W zamienniku uzwojenia ukryto w tworzywie sztucznym. Czy producent coś ukrywa, czy to tylko usprawnienie konstrukcji? Porównajmy ciężar obydwu wirników. Wirnik w obudowie plastikowej jest cięższy jedynie o 2 gramy. Są dwie możliwości. Jest tam mniej uzwojeń z innego materiału, albo plastik jest tak lekki. VDO to pompa zębata. Tania SKV to pompa wirowa.
No więc czy pompa za 100 jest równie dobra jak ta za 8? Poznaliśmy budowę obydwu. W swojej głównej konstrukcji są niemal identyczne. Zasadnicza różnica jest w elemencie tłocznym. W oryginale mamy pompę zębatą, która nawet po przebiegu blisko 200 000 kilometrów nie wykazuje nadmiernego zużycia. Wszystko tutaj siedzi ciasno, nawet łożyskowanie nie wykazuje nadmiernych luzów. Można by chyba nawet powiedzieć, że się nie zepsuła, tylko zatrzymała. Na skutek wypracowanych szczotek zostały tylko takie małe ogryski. Ale to niezależnie od tego, kto by ją wyprodukował, wszystkie pompy kończą w ten sposób. Rzecz w tym, aby cała konstrukcja doczekała do tego końca szczotek. No i dobrze by było, jakby jakość tych szczotek była odpowiednio dobra. No więc czy nasze oryginalne VDO jest w czymkolwiek lepsze i czy ma jakąś przewagę? Przecież na obydwu pompach motocykl jechał równie dobrze. Zasadnicza różnica to przewidywalność, czyli jakość użytych materiałów. Legenda niezniszczalności starego 1150 nie wzięła się znikąd. Montując oryginalną VDO, po prostu wiem, że pojedzie równie długo jak poprzednia. Czy SKV z SN przez 1S będzie równie żywotna? Tego nie wiem. Być może tak. Na pewno motocykl będzie na niej jechał. Ten brak pewności spowodował właśnie chęć zastąpienia jej czymś może lepszym, ale tańszym od oryginału. W ten sposób trafiłem na sprzedawcę, który proponuje pompę do BMW produkowaną w USA. To wydaje się bardzo dobra opcja dla SKV. Na stronie jest nawet przeceniona. Dostajemy dokładnie taki zestaw jak na zdjęciu i zapewnienie o wysokiej jakości pompy z wyraźnym zaznaczeniem Made in USA. W rzeczywistości dostajemy pompę All Balls, co w rzeczy samej już wydaje się dobrą opcją dla SKV. Firma jest amerykańska, produkuje, konfekcjonuje i dystrybuuje bardzo szeroką gamę części motoryzacyjnych. Jest tylko jedno ale. Sprzedawca zaznaczył, że produkt jest amerykański, Made in USA, a Amerykanie piszą na opakowaniu, że wykonano ją w Chinach. Oczywiście wiadome jest, że znane marki zlecają produkcję swoich konstrukcji u Azjatów i nikt się tego już nie wstydzi. Co jednak nie jest jednoznaczne z prawem do oznaczenia produktu jako Made in USA, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy przecież wykonano w Stanach Zjednoczonych Ameryki. A tak nie jest. Pompa różni się nieznacznie z zewnątrz od dwóch poprzednich, jednak jej zasadnicza konstrukcja z zewnątrz, wymiary obudowy, przyłącza elektryczne umożliwiają jej podłączenie tak samo jak SKV, czyli plug and play. Brandowana jest przez amerykańskiego producenta. Czy jest równie dobra jak oryginał, lepsza od SKV? Tego jeszcze nie wiem. Ile powinna wytrzymać dobra pompa? Czy to jest 200 000 kilometrów? Moja wytrzymała blisko 200. Ale pompa nie ma przebiegu w kilometrach, tylko w motogodzinach, bo pracuje niezależnie od tego, czy koła w motocyklu się kręcą, nabijają kilometry na autostradzie, w mieście czy szutrach. Tak, pompa nie ma lekko. I wiecie już, co jest w środku tej taniej i tej drogiej. Cześć!